Witajcie! Zanim dotrzemy na Transalpinę, zapraszamy Was na chwilę do serca starożytnej Dacji. Natomiast jeśli nie jesteście jak ja niepoprawnymi fascynatami kupy kamieni i jesteście tu tylko dla tej jednej z najpiękniejszych dróg Europy, to zapraszamy od razu do 25 minuty filmu. A my zabieramy Was najpierw do pozostałości obydwu Sermizegetus, tej rzymskiej, ale też tej Decebala oraz fascynującej sieci jaskiń Mujerilor. Zaciągnąłem tutaj wszystkich do kolonii Ulpii Trajany Augusty Dakiki, czyli starożytnej rzymskiej Sermizegetuzy. Było to po wojnach dackich, bardzo ciężkich wojnach, które cesarz Trajan prowadził kampanię w latach 101-102 wieku naszej ery, czyli kiedy Imperium Rzymskie osiągnęło swoją jakby największą potęgę i największy obszar. Zdecydował się podbić Dację i tutaj założył jakby główne stolice prowincji. Sarmizegetuza była stolicą wcześniej Daków. Została zniszczona, a nowe miasto powstało w tym miejscu, w którym tu jesteśmy. Oczywiście są bardziej okazałe rzymskie ruiny, ale jest to jedno z tych najbardziej wysuniętych na wschód tej części Europy miast rzymskich. Jeśli chodzi o wojny dackie, to bardzo dużo czerpiemy informacji z nich z kolumny Trajana, która jest w Rzymie. Jeśli chodzi też o historiografię rzymską, o sposób walczenia, jak wojsko też było wyposażone, to właśnie jest to jedno z najlepszych źródeł. Jeśli chodzi o samą tutaj kolonię Augustę, na obszarze tutaj tego miasta żyło między 20 a 30 tysięcy ludzi, więc to było spore miasto, oczywiście w porównaniu do Rzymu, który wtedy był największym miastem świata, gdzie około 2 milionów ludzi żyło. No to było oczywiście małe, ale było to jedno z ważniejszych tutaj na tym terenie osiedli rzymskich. Też można zobaczyć, że tutaj Rzymianie używali bardziej dostępnego na tym terenie budulca, czyli kamienia. A mamy też fragmenty gdzieś Hippokastum. Z tego, co mi się wydaje, co wyczytaliśmy, tutaj się znajdował pałac gubernatora w tym miejscu. Tuż obok mamy arenę, która niestety jest chyba ogrodzona, bo coś się tam dzieje. Jak widać, arena przygotowywana jest do jakichś występów, ławki porobione. Gdzie my to widzieliśmy? W Chorwacji. Na tej samej zasadzie zrobione metalowe podesty pod ławki dla widzów. Czy to fajne, czy nie fajne, niech każdy oceni. Tutaj świątyni Nemezis, która się znajdowała właśnie obok amfiteatru. Gladiatorzy składali ofiary przed walką. Pomyślny jej przebieg. Trzeba mieć dużo wyobraźni bardzo. To miejsce, po którym teraz idziemy, to była Via Sacra tutejsza, czyli główna ulica miasta. Tu, gdzie teraz jesteśmy, cały czas w drodze do forum, które pewnie jest tam. Szło się przez sadę, no taka kolej rzeczy i losów. Tutaj, gdzie panowie prowadzą wykopaliska, jesteśmy przy domu prokuratora, czyli urzędnika odpowiedzialnego finansowo za całą prowincję tutaj w czasie właśnie wojen dackich. Więc było to jedno z ważniejszych i najlepiej chronionych miejsc na tym terenie, ponieważ to tutaj się mieści właśnie cały skarbiec armii rzymskiej, która dokonywała podboju tych ziem. No i dotarliśmy do forum, do serca miasta. Mamy cały obszar archeologiczny. Jesteśmy tutaj. Przyszliśmy stąd. To jest to muzeum na czerwonym. Natomiast tutaj ten kwadrat to są
pierwotne jakby inaczej. Większość rzymskich miast rozwinęła się z obozów rzymskich, marszowych, które później stawały się obozami stałymi. One były zawsze właśnie na planie kwadratu, dwie drogi na krzyż i po środku serce obozu. Później to było właśnie forum często. I tutaj widzimy, jak się rozrosło później właśnie to miejsce, miasto. Tutaj mamy już jakby poza tym głównym murem właśnie amfiteatr, w którym byliśmy. Pałac gubernatora też zazwyczaj znajdował się poza miastem. Tak samo jak mieliśmy to w Splicie, tylko tam był pałac cesarski, który też był poza miastem. On się później przekształcił jakby w miasto, w obecny Split. I jak zwykle bez drona, więc posiłkujemy się dronem na zdjęciu. Tak, tutaj właśnie mamy to założenie forum samego. Zanim przyszliśmy tutaj, byliśmy w muzeum, które nie jest jakoś tam specjalnie ciekawe, ale za możliwość filmowania, więc tam chyba tylko jedno ujęcie jest, bo pani nas poinformowała, że taka przyjemność kosztuje 15 lei, a naprawdę nie było czego tam filmować. Natomiast było zachowane kawałki rzeźb z jednej z fontan miejskich, która właśnie jedna tutaj się znajdowała. Tutaj mamy rekonstrukcję, jakby jak te fontanny wyglądała. I zachowały się tylko nogi tutaj środkowego bóstwa i kawałek. Ta statua się nie zachowała, bo z każdej strony forum tutaj właśnie było otoczone, były umieszczone fontanny. I tutaj serce forum, czyli bazylika. Tutaj jesteśmy przy kurii i tak jak bazylika była centrum handlowym i takim publicznym, tak kuria była centrum politycznym miasta. To tutaj senatorzy, bo tak jak byli senatorzy rzymscy, to tak samo inne miasta też miały swój senat. Był senat Konstantynopola, był senat rzymskiej Kartaginy, tak samo tutaj też był senat, to tutaj senatorowie obradowali tak o najważniejszych kwestiach dotyczących tej części imperium. Tutaj widać, w porównaniu na przykład z tymi miastami rzymskimi, które widzieliśmy na Cyprze, ruiny, się pojawi tutaj jak coś, odnośnik dla tych, co nie widzieli. Też to, że forum i generalnie to samo serce miasta miało dokładnie te same wymiary. Bierze się stąd, że strukturą tych miast były forty, które wszędzie miały dokładnie tą samą, była podana dokładna co do dzisiejszych centymetrów wielkość obwarowań, głębokość rowów, głębokość murów, szerokość ulic i tak dalej. I to było takie jak kopiuj wklej, gdzie Rzymianie z innych trochę materiałów, ale mieli sprawdzony wzór, który zawsze stosowali. Jakbym nie pracował tam, gdzie pracuję i nie miał takiego zawodu, jaki mam, to pewnie bym coś takiego właśnie robił. Był to jeden z moich pomysłów na życie, bycie archeologiem. Jedziemy teraz do przedrzymskiej, właściwie już jesteśmy w sercu przedrzymskiej Dacji, jedziemy do stolicy, czyli tak zwanej królewskiej Semiragatuzy, która jest schowana w głębokich lasie. Dlatego też te wojny dackie były takie krwawe i stąd też triumf cesarza Trajana, który pokonał tych Daków. No bo rzeczywiście tutaj my teraz jedziemy drogą, która i tak jest kręta i trzeba trochę samozaparcia, żeby nią przejechać. To co dopiero jeśli tutaj były te ostoje leśne
i pochowani Dakowie po różnych, tym bardziej, że tutaj wokół tego rejonu jest bardzo dużo właśnie dackich pozostałości. Znaczy to są właściwie tylko szańców już, ale fortów dackich, które każdy musieli Rzymianie zdobywać z osobna i dopiero później samą stolicę mogli zdobyć. A drogi są takie właśnie, takimi różnymi wąwozami, ciasne, wąskie. No to dojechaliśmy na miejsce. Teraz jeszcze nas czeka prawie kilometrowy spacerek. Do kupy kamieni. Do kupy kamieni. Tak jest. No, takie uroki. Ale się idzie taką drogą. Pod górkę. Powolutku. I tak mieliśmy lekko, bo nikt do nas nie strzelał. Kamieni na nas nie rzucał. Dotarliśmy. To jest naprawdę kupa kamieni. No tak jest z tymi przedrzymskimi, barbarzyńskimi generalnie zabytkami, ale podobnie z wczesnośredniowiecznymi grodami. No tutaj był mur przynajmniej kamienno-ziemny, a nie drewniano-ziemny. To znaczy, że było to miasto na wysokim poziomie cywilizacyjnym i też zamożności. Dobrze, powiem dlaczego tutaj przyjechaliśmy i się trochę wytłumaczę. Tak, dla mnie jest fajne znalezienie się w miejscu, które jest kawałkiem historii. Chociaż tak, no jest to kupa kamieni w tej chwili. Tak jak tutaj, no resztki muru. Teraz jesteśmy na terenie twierdzy. Idziemy w kierunku terenów jakby sakralnych, tak, świętej ziemi, gdzie składano ofiary, gdzie byli czcieni bogowie, gdzie były ołtarze. Z tego co wiem, chyba też kamienne kręgi były w jakiś sposób tutaj kultywowane. To mamy fragment drogi, która wiodła od fortecy do właśnie świątyń. Tędy szły procesje odświętne w czasie głównych obrzędów religijnych. A propos barbarzyńców, tak jak no wiadomo, niewiele też się zachowało, ale po tym co widać, ci barbarzyńcy jednak nie byli tacy niecywilizowani. Oczywiście nie mieli łaźni, nie mieli takiej kultury jak Rzymianie czy Grecy, ale to nie jest tak, że byli odziani w skóry i chodzili po drzewach prawie że. A skąd słowo barbarzyńca? Po łacinie barba znaczy broda. Czyli wszyscy ci zarośnięci w skóry też odziani lub nieokrzesani, tak? To byli barbarzyńcy właśnie. Stąd może trochę nasze społeczeństwo w tej chwili znowuż zdziczało.
No i miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Człowiek wstaje, robi się na bóstwo, produkuje się, żeby coś ciekawego opowiedzieć z samego rana, a tu... i się dźwięk nie nagrał. Chyba opowiadałem o miejscówce, że był bardzo wąski dojazd, szczególnie emocjonujący po ćmoku, bo tak też tu dotarliśmy. Pewnie coś o krowach było i że ogólnie fajna miejscówka, a się nie zapowiadała. Przy okazji pozdrowienia dla naszych przesympatycznych współspaczy z tego dnia. To krasiula. Takich towarzyszy mamy dzisiaj na miejscówce. Tam reszta stada. Miejscówka była świetna, ale jakby ktoś chciał się zdecydować jednak, żeby przyjechać, no to droga jest taka, raczej dla mniejszych samochodów. No, chociaż widzisz, no Państwo... No, przyjechali kamperem. Nie wiem, czy to widać na filmie. No, widzimy po lewej stronie, to już jest taka skarpa w sumie. Zaraz za tymi pokrzywami. I właściwie nie widać przez te krzaki, gdzie jest koniec drogi. Także dość wąsko jest. Dość wąsko i nierówno. No tak, i omijać dziury za bardzo nie ma jak, właśnie przez tą szerokość drogi, więc trzeba uważać. Chociaż wczoraj jak wieczorem wracaliśmy, już było ciemnawo, to oczywiście było gorzej wrażenie. Ale polecamy. Tak, miejscówka fajna. Tak się wydawało, że przy głównej drodze, ale wcale nie było tego czuć. A nie słychać. Tak. Jedziemy ciągle tym kanionem, w którym spaliśmy. No i kolejny taki przykład, że w nocy wszystkie koty są czarne. Bo tak wjeżdżaliśmy, tutaj też w tym kanionie biegnie linia kolejowa. No tak jakoś przygnębiająco było. I tak trochę byliśmy w pełni niepokoju, gdzie będziemy spać i gdzie żeśmy trafili i w ogóle, chociaż miejscówka bardzo dobre opinie miała. No ale jak się okazało, no miejscówka super, fantastyczna. No i kanion teraz jak jedziemy, no też urokliwy. To jest niedaleko Park Narodowy, chyba Juni czy Juli, jakoś tak? To jest Park Narodowy, jesteśmy Aha, jesteśmy w tym parku. No więc dobrze tak trochę jednak zaufać intuicji. Bo już kilka razy nam się tak zdarzyło, nie? Że gdzieś tam wieczorem przyjeżdżaliśmy, bo niestety nie wychodzi nam przyjeżdżanie wcześniej na miejscówki. Nie, zwykle nam wychodziło, ale jakoś ostatnio nie jesteśmy tacy spięci na tym wyjeździe. Tak, tak, bo tak że sobie tutaj trzeba to, tamto i się w po jakichś kolei granicach i czasu żeby się zmieścić. zmieścić, tak. Też jakoś, nie tyle, że niby zapomnieliśmy, ale jakoś tak patrząc na rozplanowanie, nazwijmy to atrakcji, które chcemy zwiedzić, no człowiek jakby nie bierze pod uwagę, że jesteśmy w górach i na mapie wygląda, że coś jest blisko, no a jednak czasem te góry trzeba objechać i się robi nagle odległość, powiedzmy nie 40 km, tylko 170. Tak, no, bo też nie zawsze można zobaczyć. Ale to nie jest tak. My jesteśmy przygotowani jakby na te odległości, Oczywiście. tylko po prostu chodzi o to, że my lubimy sobie pozwiedzać i połazić i nam Dokładnie. trochę więcej Dokładnie. czasu dokładnie. schodzi. A teraz jedziemy do jaskini. W polskim Nie wiem, tłumaczeniu. kobiet. W polskim tłumaczeniu to jest jaskinia kobiet, bo tam w czasie okupacji. Wklei się. Tak, wklei się. Bo tam w czasie okupacji tureckiej, jak Rumunia była okupowana w XIX wieku tutaj, w tej jaskini bardzo często chowały się kobiety i dzieci właśnie. I stąd ta nazwa Jaskinia Kobiet. Znaleziono tam też szczątki neandertalczyka, dużo szkieletów niedźwiedzia jaskiniowego.
No ale to wszystko zobaczycie Już za chwilę. już, no nie taką chwilę, godzinę będziemy tam jechać. Na filmie będzie tu chwila. No, oczywiście będzie. Stryk i już jesteśmy. Tu jesteśmy w środku jaskini. Upał zelżał. Fajnie idziemy ostatni, bo na początku idzie grupa młodzieży. Właśnie dlatego tak średnio lubimy wycieczki. Tu nam się trafiła akurat wycieczka szkolna, czy jakaś tam, Znaczy jakiś obóz, kolonie. tak. Więc wiadomo jak to jest, że ilość decybeli wzrasta. Szkoda, bo dość klimatycznie tu jest w tej jaskini. Tak, tak. Parujesz. Po wyjściu z jaskini Jeszcze spacerek, około kilometra czy półtorej. tak, No, pod tyle, że- samochód. Tak, że w asfalcie niestety Tak, w asfalcie i w Dzisiaj słońcu. Więc masakrycznie ciepło znowu, więc... tak jest. No, ale tutaj dookoła właśnie ta jaskinia. Ta jaskinia jest wewnątrz Taki tych gór. Teraz draptamy dalej, póki nas nie zważy do końca to słoneczko. No to ruszamy na Transalpinę, jedną z najpiękniejszych podobno dróg samochodowych Europy. Jeśli widać ten maszt u góry, tą antenę, to właśnie tam jedziemy. te chmury. Te chmury, prawie że. To jesteśmy na Transalpinie. No, piękne widoki. Trochę pogoda nam się oczywiście popsuła, jak to nam. Oczywiście. Jak słychać, autko musi się schłodzić. No ale jest pięknie. No nie pada, no miało padać, nie pada. A z drugiej strony jakby była żarówa, to też byłoby zamglone.
Jesteśmy w tej chwili na wysokości 1600 ponad metrów. A tu jeszcze takie górki przed nami. Konkretne. No, chociaż nie wiem, czy na to się wjeżdża. A nie, wjeżdża się, masakra, tam auto jedzie. Pod tą górę się podjeżdża. Pod tym krzyżem prowadzi droga. Jeszcze kawałek do góry nas czeka. 1765 poziomem morza. Rowerzysta przemknął. Do tego krzyża się dokulaliśmy, co było widać z dołu. Jesteśmy na prawie 1900 metrów. I pogoda jak zwykle nas nie zaskoczyła. No, na szczęście coś widać. Parę kropel. Wszystko widać. No, najwyżej przeczekamy. Staniemy i będziemy czekać, aż przestanie padać. Nie odpuścimy. Tym razem nam się nigdzie nie spieszy. Tu jesteśmy na 2030 metrach. To tak jakby wjechać na Kasprowy w sumie. Zbroi nie ma 2000. No prawie. Dwa 2140. Też z Polski. No miał... Przed chwilą był najwyższy punkt 2100. Około A 50. 40 parę. Nam trochę Chyba tutaj przekłamuje. przekłamuje ten Wyszocy Gościeniesz. Zjeżdżamy też sobie spektakularnie. Bardzo dużo Polaków na motorach, samochodami, najróżniejszymi wehikułami. Teraz jesteśmy mniej więcej na wysokości takiej jak Kasprowego. Kasprowy. 19 stopni. Dzisiaj przekrój temperatur jest bardzo duży. Tak, ale miła odmiana po wczorajszych Bo 44. to jeszcze jaskinia była 8 stopni. No tak. Dobrze, możemy się schować, zanim pies dojdzie. Jest hiszpańskie w Rumunii. No to dzisiaj kawusia w takich okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych. Żarówy nie ma, trochę się zachmurzyło, ale nie pada. Przynajmniej trochę odpoczynku z kwaru.
No to kolejny raz miejscówka obiadowa stała się miejscówką do spania. Postanowiliśmy, że zostajemy tutaj na Transalpinie. Jest bardzo przyjemnie, pogoda jak widać, słoneczko świeci, się rozpogodziło, więc dzisiaj śpimy z takim widokiem. Kwintesencja Rumunii. W tych magicznych okolicznościach przyrody kończymy tą część relacji. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na następną odsłonę naszej rumuńskiej Odysei, w której między innymi odwiedzimy podobno najpiękniejsze miasto Rumunii, czyli Sybin. Ale to za 2 tygodnie, bo za tydzień kolejna część naszej dłubaniny nad Frydwanem 2.0. Naszych nowych widzów zapraszamy do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych, ale też poprzednich części. Oczywiście wszelkie komentarze i łapki mile widziane, przede wszystkim przez nas, ale też bota YouTube'a. Są one dla nas olbrzymią motywacją do tworzenia kolejnych filmów. Tak więc do zobaczenia! Czyli starożytnej rzymskiej czyli tak zwanej nie potrafię wypowiedzieć w tej chwili, ale królewskiej Semiragatuzy. Trzeba mieć dużo wyobraźni bardzo, żeby no, nie wiem, czy będę mógł mówić. Dobra. Tak żyli Dakowie nasi. Można tak wyglądało. No i dobra, skończmy na tym.